poprzednich filmach omówiliśmy kilka sposobów wyposażenia wirtualnych organów w pulpit sterujący włącznikami registrowymi. Po kolei były to najpierw wykorzystanie zwykłej klawiatury komputerowej, zupełnie nieprzerobionej, najwyżej oklejonej etykietkami na klawiszach z nazwami rejestrów, którym te klawisze odpowiadają. Wystarczyło odpowiednio ustawić sterowanie w programie Hauptwerk, by to najprostsze rozwiązanie łatwo zastosować. Następnie omówiliśmy budowę zewnętrznego pulpitu registrowego z wykorzystaniem fabrycznych klawiszy. Zastosowaliśmy układ elektroniczny, koder znaków, istniejący w zwykłej klawiaturze komputerowej i wydobyty z niej. I w końcu wprowadzenie potwierdzania stanu włączników registrowych za pomocą kontrolek z zbudowanymi diodami świecącymi LED. Przy czym tym razem zastosowaliśmy w pulpicie zewnętrzny koder MIDI, a układ kodowania z klawiatury komputerowej wykorzystaliśmy dla przycisków na tym pulpicie. Teraz zapoznajmy się z amatorską propozycją najbardziej rozwiniętą, w której potwierdzanie stanu registru na pulpicie własnej roboty nie będzie się odbywało światłem diody LED, lecz podobnie jak w wielu prawdziwych instrumentach wysunięciem lub wsunięciem dźwigni registrowej. Również włączanie i wyłączanie registru będziemy wykonywali ręką za pomocą tych właśnie dźwigni. To, co tu przedstawię, jest koncepcją. Nie zbudowałem dotąd takiego pulpitu, zatem podpowiadam po prostu wszystkim poszukującym odpowiednich rozwiązań. Wierzę, że według tego opisu da się wykonać użyteczny i sprawnie działający pulpit registrowy. Ale po drodze warto wykonać wiele prób i poszukiwań własnych rozwiązań. Wszystko musi też pasować mechanicznie, nie zacierać się i być dobrze obsłużone od strony elektroniczno-programowej. Ze względu na różnorodność zagadnień ten temat jest długi. Ponadto będę odsyłał do fragmentów poprzednich filmów. No cóż, jest to szczytowo rozbudowane rozwiązanie amatorskiego pulpitu registrowego, zatem polega częściowo na scalaniu już omówionych rozwiązań w nową rzecz. Dlatego ten temat podzieliłem pomiędzy dwa filmy. Zapraszam do obejrzenia obydwóch, bo stanowią całość. W prawdziwych organach do traktury registrowej stosuje się klawisze kołyskowe lub dźwignie wyciągane. Po zadziałaniu wolnej kombinacji lub setera te manubria poruszają się. Klawisze zostają samoczynnie wciśnięte, wyciśnięte, a dźwignie zostają wysunięte lub wsunięte. Oczywiście profesjonalne klawisze z napędem lub napędy dźwigni wysuwanych są bardzo drogie i nie ma raczej mowy o ich zastosowaniu w warunkach amatorskich. Ale coś jednak możemy zrobić w domu. Uprzedzam zawczasu, że koszt takiego pulpitu będzie wyraźnie większy niż w rozwiązaniach z diodami świecącymi. No nie może być inaczej, prawda? Wypadałoby może zacząć od rozwiązania z klawiszami kołyskowymi, jednak po prostu nie znalazłem dotąd takiego rozwiązania. Klawisze takie musielibyśmy chyba wykonać we własnym zakresie, bo żaden z tanich modeli gotowych klawiszy w prosty sposób nie da się wyposażyć w napęd. Dlatego właśnie moim zdaniem korzystniej będzie mimo wszystko zacząć od propozycji wykonania pulpitu registrowego właśnie z dźwigniami wyciąganymi. Trzeba teraz zastanowić się, jak rozwiązać 4 podstawowe zagadnienia dla pulpitu registrowego z takimi dźwigniami. Jak wykonać same dźwignie z wygodnymi i estetycznymi uchwytami? Jak rozwiązać samoczynne, czyli sterowane z programu Hauptwerk, napędzanie dźwigni, przez co użycie w programie Hauptwerk którejś wolnej kombinacji spowoduje od razu wysunięcie, wsunięcie dźwigni registrowej, powtarzając nastawy z ekranu programu Hauptwerk działającego w komputerze. Jak połączyć te dźwignie ze stykami przekazującymi polecenia do programu Hauptwerk, oczywiście poprzez koder MIDI.
Jak połączyć te zestyki tak, by po ruchu dźwigni na pulpicie wykonanym ręką program Hauptwerk zareagował włączeniem czy wyłączeniem danego registru. W jaki sposób sterować programowo napędem dźwigni, by polecenia włączania czy wyłączania registru płynące z programu Hauptwerk zostały wykonane przez mechanizm napędowy dźwigni, czyli co i jak ponastawiać w ustawieniach programu Hauptwerk. 3 pierwsze zagadnienia, czyli jak w ogóle zbudować manubria dźwigniowe napędzane, łączą się z wykorzystaniem przy każdej dźwigni siłownika od zamków centralnie sterowanych w drzwiach samochodów. I to właśnie jest podstawą mojej propozycji. Najprostszy, wystarczający nam siłownik kosztuje około 15 zł. Takie siłowniki stosują także np. modelarze kolejowi do napędu zwrotnic w rozjazdach torów na makietach. Podobno często sprawują się lepiej od rozwiązań w gotowych fabrycznych rozjazdach. Jeżeli więc oswoiliśmy się już z myślą, że takim właśnie sposobem, siłownikami od samochodowych zamków centralnych, można wykonać użyteczny i wygodny pulpit registrowy do organów, przystąpmy do oszacowania kosztu dla wybranego instrumentu. Przykładowe wirtualne organy Świętej Anny w Moseley wymagają łącznie 40 dźwigni, a nie są to organy duże, mają 2 manuały. Ten wirtualny instrument jest częścią programu Hauptwerk. Tym razem jako model prezentacyjny zastosuję więc nie rozbudowane organy z Piteo, jak to uczyniłem w poprzednim przykładzie, a właśnie te mniejsze organy Świętej Anny, bo inaczej propozycja wyda się zbyt kosztowna i pracochłonna. Oczywiście omawiane tu rozwiązania są właściwe dla każdych organów wirtualnych, małych czy dużych. Wybór należy do Ciebie i Twojej kieszeni. Jeżeli koszt Cię jednak nie przerazi, możemy razem oglądać dalej ten poradnik. Wszelkie inne wydatki postaramy się zminimalizować. Lecz trzeba pamiętać, że oprócz najistotniejszego kosztu zestawu siłowników musimy pieniądze przewidzieć także na liczne elementy dodatkowe. Na koszt pozostałych włączników jak forte, tutti, kombinacje, setter i temu podobne, bo zakładam, że tych manubri nie wykonamy jako wyciąganych, lecz jako przyciskowe w postaci dowolnie wybranych estetycznych klawiszy wraz z diodami LED. Ich sterowanie i potwierdzanie stanu działania za pomocą diod możemy wykonać dokładnie według porad z poprzedniego filmu. Na koszt elementów konstrukcyjnych pulpitu, jak płyty, drewniane lub z tworzywa sztucznego, na ich obróbkę, wykończenie całości, w tym na eleganckie napisy. Koszt samych dźwigni sterowania registrami, np. wykonanych z tworzywa sztucznego lub drewna, estetycznie wykończonych i wyposażonych w uchwyty według własnego wyboru. Koszt kodera MIDI, który pozwoli na zamianę zwarć od zestyków zawartych w siłownikach na sygnały MIDI. Dotyczy to zresztą wszystkich włączników, nie tylko tych połączonych z dźwigniami registrowymi, ale także tych pomocniczych, jak klawiszowe tutti czy kombinacje. To zagadnienie właśnie omawiałem w poprzednim filmie i taki koder możemy rozwiązać jak poprzednio. Koszt kodera MIDI, który pozwoli na odebranie od programu Hauptwerk po interfejsie MIDI sygnałów uruchamiających napędy siłowników dźwigni i zapalających diody LED przy przyciskach. Podobne rozwiązanie prawie już znamy jako dekoder opisany w poprzednim poradniku, tyle że zapalenie diody LED oraz napędzanie dźwigni należy wykonywać za pomocą zupełnie różnych wykonawczych układów elektrycznych, bo napędy dźwigni zawierają solenoid, czyli elektromagnes wciągający, o dużym, choć chwilowo impulsowym poborze prądu, a dioda LED wymaga doświecenia nieporównywalnie mniejszego prądu. Koszt konwertera MIDI na USB. Może to już kolejny konwerter naszego zestawu organowego. Już w filmie o pedale organowym używaliśmy takiego konwertera, a także jako konwertery do klawiatur manuałów. I jeszcze podobnego konwertera, lecz działającego w odwrotnym kierunku, użyliśmy także w propozycji pulpitu z potwierdzaniem za pomocą diod LED. Na końcu koszt zasilania całości. No tak, trochę tego jest. Dlatego uprzedzałem, że jest to zadanie dla ambitnych i kosztowniejsze od użycia starej klawiatury komputerowej do sterowania registrami. Ale za to spodziewany efekt.
O tym, że kodery i dekodery MIDI zapewni nam pan Karol Rogala, już wiemy z poprzednich odcinków. Może też skombinujemy coś we własnym zakresie, na przykład na Arduino? I jeszcze wyjaśnienie. Czasem będę tu wspominał o włączaniu tutti. Chodzi o jakąkolwiek operację, która powoduje równoczesne włączenie lub wyłączenie wielu registrów, głosów, łączników i wszystkich podobnych. Nie musi to być dosłownie tutti. Może też dotyczyć włączenia pleno, wolnych kombinacji, pozycji setera, czy czegokolwiek, co wymaga zadziałania istotnej liczby manubri równocześnie. Chodzi tu głównie o duży pobór prądu w takich właśnie chwilach. Użycie właściwych siłowników do zamków samochodowych załatwia nam kilka spraw od razu. Musimy tylko pamiętać, żeby użyć siłowniki typu Master, nie Slave. Ich ceny praktycznie się nie różnią, za to inne jest wyposażenie w zestyki. Siłowniki Master mają zwykle 5 przewodów, więc takie napędy dają się od razu odróżnić podczas szukania elementów w sklepach. Oto przykładowy siłownik, który możemy wykorzystać, a którego koszt powinien się mieścić w kilkunastu złotych. A może sprzedawca da nam jeszcze rabat przy zakupie od razu 40 sztuk? No tyle, że pewnie takiej ilości nie będzie miał w magazynie. Jakież to kilka rzeczy załatwia nam siłownik od zamka centralnego typu Master? Pierwsza rzecz. Siłownik zapewnia elektromagnetyczny napęd dźwigni o skoku kilkunastu milimetrów, przy czym ruch może być w obie strony. Druga rzecz. Siłownik umożliwia ręczne wsuwanie i wysuwanie dźwigni, a przy tym, trzecia rzecz, umożliwia wytwarzanie elektrycznych sygnałów stanu po ręcznym poruszaniu dźwigni registrowej, gdyż ma w sobie wbudowany komplet zestyków, który możemy w odpowiedni sposób połączyć z koderem MIDI i przesłać sygnały do Hauptwerku. Czwarta rzecz. Siłownik ma konstrukcję części ruchomej ułatwiającą proste łączenie z dźwignią manubri. Zanim omówimy budowę zmechanizowanej dźwigni registrowej i jej toru ruchu w pulpicie, proszę o obejrzenie rysunku siłownika i o rzucenie okiem na proponowane rozmieszczenie na pulpicie dźwigni połączonych z tymi siłownikami. Siłownik nie jest elementem małym, ale przy odpowiednim rozmieszczeniu za płytą czołową możemy skonstruować pulpit registrowy z ciekawie i wygodnie rozmieszczonymi dźwigniami. Rysunek pokazuje najgęstsze możliwe rozmieszczenie dźwigni rejestrów, zawsze możemy je rozmieścić luźniej. Tę sprawę omówimy jeszcze przy opisie mocowania siłowników w kolejnym filmie. Wszystko zależy ogólnie od tego, czy chcemy pulpit registrowy mały czy większy. No teraz, gdy wiemy, czego można oczekiwać od siłownika zamka centralnego, będzie łatwiej zrozumieć szczegóły zaproponowanego rozwiązania. Elektronika w naszym urządzeniu to 4 główne zagadnienia. Pierwsze, dekoder MIDI, który poprzez dodatkowy konwerter USB MIDI będzie przyjmował sygnały polecenia z programu Hauptwerk i zgodnie z tymi sygnałami sterował siłownikami oraz diodami świecącymi przy przyciskach. Taki dekoder użyliśmy już w rozwiązaniach z poprzedniego poradnika. Drugie zagadnienie elektroniczne, koder MIDI, który będzie przesyłał do programu Hauptwerk sygnały pochodzące ze zwierania ze styków połączonych z dźwigniami rejestrowymi, ze styków w siłownikach oraz sygnały z przycisków registrów pomocniczych, tych klawiszowych. Najprościej będzie do tego wykorzystać rozwiązanie z elektroniką wydłubaną z fabrycznej klawiatury komputerowej. Unikniemy wówczas zakupu kodera MIDI i jeszcze dodatkowego konwertera MIDI na USB. Trzecie zagadnienie, wzmacniacze wykonawcze do dekodera MIDI, które pozwolą na uruchomienie solenoidów siłowników. No bo jak wiemy, wyjścia dekodera mają o wiele za małą wydajność prądową do tego celu. Jak się okaże za chwilę, zaproponuję tu wysterowanie siłowników nie wprost. I czwarte zagadnienie elektroniczne, zasilacz, który z kolei będzie miał część dotyczącą zasilania kodera i dekodera, część związaną z zasilaniem diod świecących i część związaną z zasilaniem siłowników. Należy zadbać, by zasilacz elektroniki miał z zapasem wydajność prądową wystarczającą do zasilenia koderów MIDI oraz wszystkich diod świecących równocześnie.
ale jak wiemy, szczęśliwie jest tak, że diody LED w rzeczywistości nie świecą równocześnie, lecz w rytmie pojawiania się sygnałów na matrycy wyjściowej dekodera. Jednak przede wszystkim zasilacz musi mieć wydajność prądową zapewniającą impulsowe dostarczenie energii wszystkim siłownikom, nie tylko pojedynczo, także przy włączaniu lub wyłączaniu tutti. A impulsowy pobór prądu przez każdy siłownik przekracza 4 A. Siłowniki do zamków centralnych są z natury przygotowane na zasilanie impulsowe. Doprowadzenie stałego, nieimpulsowego zasilania do solenoidu siłownika skończy się dużym, trwałym poborem prądu z zasilacza. Zatem do siłowników musimy koniecznie doprowadzić impulsy prądowe. Ponadto siłownik jest urządzeniem dwukierunkowym, kierunek ruchu końcówki zależy od kierunku impulsu prądu. Czyli w zależności od zamierzonego w danej chwili kierunku napędu dźwigni registrowej, musimy do przewodów niebieskiego i zielonego każdego siłownika doprowadzić impuls prądowy różnokierunkowy, raz w jedną stronę, a raz w drugą. Te dwa kierunki prądu brzmią kłopotliwie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że cyfrowy dekoder MIDI dostarczy nam tylko sygnałów dwustanowych, ale rozumianych jako albo zerologiczne, brak napięcia lub bardzo niskie, albo jako jedynka logiczna, czyli pełne w praktyce napięcie zasilania dekodera. Zatem mamy po dekoderze sygnały o polaryzacji jednokierunkowej. A przecież nie chcemy żadnego źródła zasilania o dwóch polaryzacjach napięcia dla uzyskania dwóch kierunków prądu. Tu ciekawostka. Zauważmy na tym pokazie jedno niekorzystne zjawisko. Doprowadzenie napięcia plus lub minus 12 V powoduje, że siłownik odskakuje z obu skrajnych położeń. To znaczy, jak widzimy, dźwignia dochodzi do położenia krańcowego i wraca częściowo. Tak siłownik w organach nie może działać. Damy sobie z tym radę za chwilę. Wróćmy do dwóch kierunków impulsów prądowych dla siłownika. Zagadnienie impulsów prądu w dwóch kierunkach da się rozwiązać prosto, bez skomplikowania układu zasilania, podwójnych zasilaczy czy dodatkowej elektroniki. Przyda się stara szkolna zasada ładowania i rozładowania kondensatora. Dla przypomnienia, podczas ładowania kondensatora napięcie na nim wykładniczo rośnie, a natężenie prądu w obwodzie ładowania maleje stopniowo praktycznie do zera. Podczas rozładowania kondensatora napięcie na nim maleje od pełnego do zera, a natężenie prądu ma przebieg taki sam jak przy ładowaniu, tylko kierunek prądu jest przeciwny. A więc mamy w obwodzie kondensatora to, czego potrzebujemy. Impulsy prądowe płynące w dwie strony, choć źródło zasilania ma tu tylko jedną polaryzację napięcia, a i dekoder wystawia nam napięcie jedynki lub zera logicznego i nic więcej. Mimo więc, że nie istnieje stan logiczny -1, tym prostym sposobem z kondensatorem damy radę. Dla celów poglądowych obejrzyjmy w całości jeszcze raz animowany schemat takiego układu. Jak widzimy, impulsami podczas ładowania i rozładowania kondensatora możemy zasilić cewkę solenoidu, która może coś wciągnąć przy impulsie dodatnim, a wypchnąć przy ujemnym. Gdybyśmy impulsowo zasilili jakiś silniczek, zacząłby się obracać raz w prawo, raz w lewo. Silniczka jednak nie zastosujemy, pokazuję go tu tylko dla ułatwienia zrozumienia zjawisk. A dioda na tych schematach w animacji służy głównie do wskazania kierunku prądu płynącego ze źródła zasilania siłowników. Owszem, gdyby istniała taka możliwość, to dioda zapobiegłaby także rozładowaniu kondensatora przez źródło zasilania. Oczywiście nie będziemy stosowali mechanicznego przełącznika jak na animacji. Jego rolę w rzeczywistości musi w jakiś sposób pełnić wyjście dekodera MIDI, ale oczywiście doposażone we wzmacniacze wykonawcze. Pojawienie się stanu wysokiego, jedynki logicznej na wyjściu dekodera musi być przekształcone jakoś w stan ładowania kondensatora, a pojawienie się stanu niskiego na wyjściu dekodera musi ten kondensator szybko rozładować. Ten jakiś sposób, który ja proponuję, to zastosowanie niewielkich przekaźników jako wygodnego elementu pośredniczącego. Przekaźników sterowanych z wyjścia wspomnianych wzmacniaczy wykonawczych po dekoderze.
Dlatego wcześniej wspomniałem o sterowaniu nie wprost. A problem odskakiwania dźwigni siłownika po dojściu do pozycji krańcowej rozwiąże nam dobór odpowiedniej pojemności kondensatora wytwarzającego impulsy przy danym ustalonym napięciu zasilania tych obwodów, najlepiej 12 V. Można rzec, że jeżeli pojemność nie będzie przesadnie wielka, to nastąpi pewne stępienie agresji impulsu i dźwignia siłownika w porę zahamuje bez odskakiwania. A dodatkowo przecież ruch dźwigni w gotowym pulpicie będzie podlegał hamowaniu przy starcie, co lepiej zobaczymy w drugim filmie przy opisie zagadnień mechanicznych pulpitu. Skoro siłowniki są wyposażone w komplet przełącznych ze styków elektrycznych, możemy je wykorzystać do wydawania poleceń do programu Hauptwerk. Zastosujemy do kodowania tę samą ideę, co w poprzednich filmach. Możemy wydłubać elektronikę od zwykłej klawiatury komputerowej i połączyć z nią te zewnętrzne zestyki siłowników. Dwa poprzednie filmy dotyczyły używania przycisków, a teraz musimy analogicznie wykorzystać zestyki przełączne wbudowane do siłowników. Kolejna ciekawostka do przemyślenia. Gdy używamy zwykłej klawiatury komputerowej, zupełnie nieprzerabianej, co jest dla programu Hauptwerk całkowicie naturalne, naciskamy każdy klawisz krótko. Ten sam klawisz naciskamy krótko ponownie, gdy rejestr chcemy wyłączyć. Zatem każdy klawisz po użyciu natychmiast wraca, co oczywiste, do położenia spoczynkowego, obojętnie czy dokonaliśmy nim przed chwilą włączenia czy wyłączenia registru. Natomiast gdy zbudujemy nasz pulpit sterujący siłownikami samochodowymi, będziemy wykorzystywali mechaniczne dźwignie wysuwane, które po poprzednim użyciu pulpitu zapewne pozostały na nim w zupełnie przypadkowym stanie, wciągnięte, wyciągnięte. Tymczasem Hauptwerk startuje od zera. Po włączeniu wirtualnego instrumentu wszystkie możliwe registry są w stanie spoczynkowym, wyłączone. W każdym razie jest tak domyślnie, choć można to w programie ustawić inaczej, to jednak teraz nieważne. A więc w żaden sposób pokazany na ekranie stan aktywnych i nieaktywnych registrów nie odpowiada lub nie musi odpowiadać zastanemu stanowi położeń naszych mechanicznych dźwigni w pulpicie. Ten problem za chwilę omówimy jeszcze raz. Musimy wrócić do jednego z poprzednich filmów, w którym omówiliśmy sobie sygnalizację włączenia registrów za pomocą diod LED. Proponuję teraz zrobić przerwę i obejrzeć tamten film prawie w całości. Chodzi o to, że dysponujemy następującymi elementami, które musimy teraz połączyć w użyteczną, działającą całość. Bo tak, program Hauptwerk po włączeniu registru, na razie przyjmijmy, że obsługujemy registry z ekranu, np. myszką. Zatem po włączeniu registru zmienia stan jego na ekranie komputera. Podświetla, wyciąga, zależnie od konkretnych wirtualnych organów. I jednocześnie, jeżeli go odpowiednio zaprogramujemy, Hauptwerk wystawi poprzez MIDI sygnał potwierdzający to włączenie registru. Jak wiemy z tamtego filmu, tym sygnałem potwierdzającym jest udawanie zagrania pewnego dźwięku na wyjściu MIDI. Dekoder pana Rogali jest w stanie odebrać po MIDI taki sygnał udawanego zagrania dźwięku, który w rzeczywistości potwierdza włączenie konkretnego registru, i podać odpowiednią kombinację logicznych zer i jedynek na konkretnym wierszu i konkretnej kolumnie wyjściowej matrycy sygnałów. Możemy z tej wyjściowej matrycy sygnałów 8x8 wierszy i kolumn wykorzystać pojawiające się na przecięciu danego wiersza i danej kolumny sygnały zera i jedynki do jakiejś sygnalizacji lub jakiejś akcji. W tamtym filmie zaświeciliśmy diodę LED jako sygnał włączenia registru. Właściwie teraz chcemy uzyskać to samo, lecz zamiast świecenia diody LED powinien zadziałać solenoid siłownika i poruszyć dźwignię registru. Rzeczywiście chcemy uzyskać analogiczny efekt jak poprzednio za pomocą diod LED, ale sprawa trochę się komplikuje. Wiemy z tamtego filmu, że dekoder wystawia sygnały na matrycę 8 wierszy i 8 kolumn
i te sygnały nie są tam podane na stałe, lecz zgodnie z zasadą dynamicznej matrycy sygnałowej przelatują po wierszach i kolumnach z częstotliwością 125 Hz. Zatem zdekodowany w ten sposób sygnał jest migający. Nie możemy takim migającym sygnałem wysterować solenoidu. Ponadto przecież solenoid, jak wiemy, wymaga bardzo silnego prądu do zadziałania, a nie słabiutkiego sygnału logicznego z wyjścia dekodera. Najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem będzie wyposażenie toru sterowania każdego siłownika we wzmacniacz wykonawczy, który po dekoderze MIDI będzie sterował przekaźnikiem. Dopiero ze styki tego przekaźnika będą włączone w obwód ładowania i rozładowania kondensatora. Już wcześniej o tym pośrednictwie wspomniałem. Takie rozwiązanie jest więc modyfikacją idei z przełącznikiem mechanicznym z poprzedniej animacji. No i musimy też sobie dać jakoś radę z faktem impulsowego istnienia sygnału z dekodera o częstotliwości 125 Hz. Sposób odbierania sygnałów od dekodera MIDI pożyczymy z rozwiązania z poprzedniego filmu. To znaczy zastosujemy tamto rozwiązanie schematowe i tamtą logikę. Zastosujemy też taki sam wzmacniacz wykonawczy, jaki wówczas zaproponowałem dla zielonej diody LED. Przypomnę, moje zielone kontrolki LED w przyciskach świeciły zbyt ciemno przy zasilaniu impulsowym z dekodera, więc dołożyłem diodzie wzmacniacz na tranzystorze. Ale ponieważ ten wzmacniacz przeniesie nam również impulsy sterujące o małym wypełnieniu, musimy te impulsy poprzedłużać. Najprostszym sposobem jest dodanie wzmacniaczowi kondensatora, który na tyle wygładzi impulsy sterujące, by skutecznie wysterować nimi przekaźnik. Jedna bardzo ważna uwaga. Nigdy, ale to nigdy, nie zapominajmy o diodzie tłumiącej włączonej w kierunku zaporowym równolegle do cewki przekaźnika w układach tranzystorowych. Inaczej mała będzie szansa zadziałania układu więcej niż tylko kilka razy. Rolą tej diody jest obcięcie przepięć od zjawiska samoindukcji na uzwojeniu przekaźnika. Im szybciej przełącza tranzystor, tym przepięcia są wyższe. Powinny to być diody szybkie, stosuje się 1N41-48, bardzo popularne i tanie, ale też diody prostownicze 1N4001 na przykład. Zasilanie elektroniki nie jest zbyt kłopotliwe. Zobaczmy porady na poprzednich filmach. Oczywiście należy zastosować zasilanie najlepiej stabilizowane o wydajności uwzględniającej uruchamianie przekaźników. Przy tutti tych przekaźników równocześnie wysterujemy dość dużo, aczkolwiek nie będą to elementy duże i o dużym poborze prądu. Właściwie stabilizowania wymaga tylko napięcie zasilające logikę cyfrową. Natomiast zasilanie solenoidów siłowników to już odrębne zagadnienie. Jak wspomniałem, impuls prądu sterującego solenoidem siłownika przy ruchu w dowolną stronę jest rzędu kilku amperów. W przypadku impulsów generowanych poprzez kondensator nie jest to może aż ponad 4 ampery, no ale jednak dużo. Zasilacz dla solenoidów musi więc być duży, wydajny. Ale za to jego napięcie nie musi być stabilizowane. Skoro mamy tu do czynienia z silnymi prądami, musimy zapewnić duży prąd prostownika i transformatora, a także dość grube przewody czy szerokie ścieżki na płytce drukowanej w obwodach zasilania solenoidów. Ale płytki drukowane to chyba nie będzie wygodne rozwiązanie do tego celu. Proponuję rozważenie zasilacza, w którym równolegle do prostownika na stałe będzie przyłączony akumulator 12V. Nie chodzi tak bardzo o pojemność akumulatora, lecz o jego małą rezystancję wewnętrzną, dzięki której zasilacz, wspomagany w ten sposób, będzie w stanie łatwiej wydać impulsowo te kilkadziesiąt amperów za pomocą dodatkowej energii z akumulatora. Na razie tyle. W kolejnym filmie, po odpoczynku od mieszanki tematów i zagadnień, można będzie poznać dalsze elementy mojej koncepcji. A będą to omówienie pewnych nieoczywistych szczegółów sterowania solenoidami siłowników,
prezentacja schematu elektrycznego, który zbierze w jedną całość zagadnienia elektryczne i elektroniczne, które omówiliśmy przed chwilą. Omówienie szczegółów mechanicznych prezentowanej koncepcji, samego pulpitu, prowadzenia w nim dźwigni registrów, mocowanie siłowników w bloku pulpitu oraz wyciszenie. Zapraszam do obejrzenia, o ile nadal mamy ochotę na rozważanie zbudowania takiego pulpitu registrowego.